Sytuacja jest trochę skomplikowana. Zbrojenie jest zrobione. Na poniedziałek jest zamówiony beton. Byłem u kolegi, czy by mi pomógł. Kolega ma czas w środę. Drugi kolega również ma czas w środę. A we wtorek jest deszcz. Także w piątek byłem w zakładzie betonowym zapytać, czy da się przestawić transport betonu z poniedziałku na środę. Niestety, jako że był to piątek, to już nikogo tam nie było. Drzwi do biura zamknięte na klucz. Także nie wiem, co to będzie. Spróbuję pojechać w poniedziałek i zobaczyć, czy uda się przestawić, a na razie zabezpieczyć wykop w razie deszczu. Jeżeli we wtorek będą opady, bo czego na pewno nie chcemy, to deszczu w przygotowanym wykopie, tym bardziej, że jest folia i z wykopu zrobi się pływalnia. Także działam. Oczywiście będę działał z materiałami, które mam na stanie, a tych materiałów jest za mało, żeby przykryć cały wykop. No nic, zobaczymy. W każdym bądź razie, nawet jak przykryję 80% wykopu, to w razie deszczu zbierze 80% mniej wody. Prawdopodobnie. Podwędziłem żonie plandekę ze snopka siana dla kur. Także tutaj jest przykręcone do drewna, które będzie chyba że silny wiatr się zerwie, to wtedy może to troszkę... No ale generalnie jest spad. No, co mnie troszkę martwi, to tutaj właśnie pod murem. No jak widzicie, tutaj jakieś 50 cm jest nieprzykryte. No ale to może jeszcze sobie coś wykombinuję. Jeszcze tylko przykryję ten stuk siana, bo potem będzie płacz przez 3 miesiące, że siano zamokło. No priorytety się mylą. Siano a siano, nie? Które jest ważniejsze? Voila! Także cały wykop odkryty. O, tylko pytanie, czy mi przy silnym wietrze nie odleci wraz z fundamentem. O, to dobre pytanie. No poczekamy, zobaczymy.
jak to mówią Francuzi, przynajmniej na szkoleniach niektórych, vigilance, czyli czujność. Lepiej przewidywać, niż potem płakać, że się czegoś nie zrobiło. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie, jak beton przyjedzie. I miłych wakacji.